Raz, 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 raz. No coś tam słychać, podejrzewam. Ja jestem ciekaw, dlaczego tak słabo. Zaraz zobaczymy, może coś lepiej. Spróbuję go tutaj przypiąć i zobaczymy, jak teraz będzie słychać. Bardzo dziwnie się to zachowuje, całe ustrojstwo. A teraz raz. Ja tutaj sobie spojrzę w to. Nie wiem. Teraz bym chciał sprawdzić. Nie ma jeszcze nikogo. No właśnie, to jest ciekawe, jak teraz słychać. Czy to już jest lepiej, czy to już jest fatalnie też. Ale poczekamy chwileczkę i zaraz. Ale już mamy osobę, także bardzo proszę napisać, czy mnie słychać. Bo zawodziły do tej pory znaczy nie wiem dlaczego. Ja zupełnie na tym się nie znam. Zaraz zobaczymy. Także zupełnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Bardzo proszę, żeby. Także bardzo bym chciał. Proszę napisać, czy już mnie słychać. Bo ja tutaj tak sobie sprawdzam profilaktycznie wszystko, ale to tutaj no nie ma gadania. Akurat nie mam podglądu, bo. A zaraz zobaczymy, czy się uda inaczej to zrobić. Ciekaw jestem, czy mnie słychać, czy zupełnie nie. Nie wiem, na czym to polega, że nie mogę tego dźwięku zrobić. Bardzo mnie to irytuje. No ale cóż, do odważnych świat należy, jak to się mówi. Słychać? O, dzięki. No to dobrze. Jak masz jakieś pytanie związane z astrologią, to bardzo proszę. Tylko nie z kosmogramem, znaczy o kosmogramie bardzo proszę, ale nie z kosmogramem, ponieważ widzisz tą maszynę z tyłu, to teraz ciemnie. Zobacz. I dopiero jak podłączę, wtedy te wszystkie rzeczy będę mógł na tej maszynie pracować i w ten sposób tutaj przekazywać. A w tej chwili robię to zupełnie z innej kamery. I to jest właśnie ten mankament. A witam. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę szybciutko, bo ja nie będę długo, ja będę jeszcze z 15-20 minut góra, dlatego że no po prostu to nie są, no można by to nazwać próbą, chociaż ja tego słowa nie znoszę, bo była próba i ta próba nic nie wyszła. W tej chwili czekam po prostu na Dawida. Dawid, nie wiem, czy przyjedzie w sobotę, czy przyjedzie w niedzielę, czy będzie w piątek i już wtedy rozpoczniemy takie prawidłowe nadawanie, ale bardziej z tych kamer, które tam widzicie na monitorze i zobaczymy też, jak to będzie wyglądać. Może z tej kamerki też spróbujemy, ale to już on się zajmie tym, nie ja, bo no widzicie, ja jestem wiele w ręce. Do tego to jest dla mnie, to przekracza moje możliwości w ogóle. I rozpoczniemy. Najpierw bym chciał, znaczy przygotować się do szkoły, a
później tak z wrześniem znowiem już rozpocząć tą offsetkę taką typową i już tak naprawdę. A w tej chwili będziemy tylko sobie tak gaworzyć, żebym ja się tutaj mm, przy, nauczył, jak to wszystko jest. Bo kiedy robi się film, to jest proste dla mnie, ale jak jestem na żywo, ja już dawno nie byłem na żywo, także to zupełnie inne gadanie. Ale jak macie te pytania, to proszę napisać cokolwiek. Jak macie jakieś pytania związane, czy z kynologią też odpowiem je, bo tutaj koleżance ostatnio i dosyć no tak sporo wejść było na tą kynologię, co byłem bardzo zaskoczony, bo kynologicznych programów jest mnóstwo, że astrologicznych też, ale kynologia jest opanowana doskonale. Aha, wkrótce zobaczycie reklamę, także się nie dziwcie, bo ja sobie tutaj podłączyłem tą reklamę, dlatego żeby no po prostu nabijała to pieniążki, kasę, żeby to nabijało. To nie dlatego, że coś tam. Zobaczymy. Ja też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać z reklamą, nie z reklamą, jak to w ogóle działa, jak to funkcjonuje, czy warto z tą reklamą, znaczy reklamę warto pod jednym względem, że ja mam z tego finanse. Tak, ta pełnia jest przepiękna, to trzeba przyznać, że ona jest przepiękna i ona jest taka, wiesz, wymuszająca na nas to, co żeśmy zrobili, to, co mówiłem na filmie. I ona daje taką możliwość kontynuacji tego, co żeśmy, przypuśćmy, zbałamucili, tak, na jakąś, tak nie wierzymy w siebie, jak to ten zły podpowiada. Także tutaj jest ogromna szansa po prostu nie naprawienia siebie, bo to już nie ma czasu na naprawienie siebie, tylko na kontynuację tego, co żeśmy rozpoczęli. To i bezwzględną kontynuację, to nie ma co hamować. No między innymi dlatego to robię, no, bo ktoś by powiedział, no tak, ale wie pan, to, bo według zasady to takie coś nie niszczy. Dlatego, że a co tam, jak ta będzie offsetka wyglądać, no tak, ale trzeba brać pod uwagę, że kto nie próbuje, ten nie jedzie, a w tej chwili jest taki czas, że trzeba, mimo to, że tylko tak mój kolega dzisiaj opowiadał o działalności młodych ludzi, że młodzi ludzie najpierw budują dom, potem budują jakiś warsztat, biorą na to kredyty i bankrutują. Kiedy właściwie powinno się zrobić, najpierw coś wykonać, następnie zastanowić się, jak zbudować magazyn, a na końcu zbudować dom. I ta zasada jest. Więc jeżeli w tej chwili jest możliwość zrobienia czegokolwiek, to róbmy. Róbcie wy. Ja też robię. I ja nie przyglądam się na to, czy mnie się to opłaca, czy mnie się to nie opłaca. Robię. Za chwilę podejmę inne działania, które będę budował ten magazyn czy tą stodołę, a później będę zastanawiał się. To tak jak takie myślenie troszeczkę rolnika. Najpierw trzeba zasiać na tej ziemi. Potem zebrać, jak się zbierze, to trzeba zbudować tą szopę, czy tam stodołę, czy tam jeszcze coś innego, zebrać to, a później na samym końcu postawić na tej ziemi dom. I to jest takie, no to jest typowo poznańskie myślenie, czy Wielkopolska, ale inaczej się myśli. Ja też jestem przyzwyczajony do tej innej myśli, no bo jednak mimo to, że pochodzę stamtąd, ale nasiąkłem tymi tutejszymi zwyczajami, że trzeba mieć wszystko, żeby potem działać, potem najpierw dom, później to, no jest to błąd. Jest to błąd i to raczej taki diametralny. Także warto skorzystać z tej pełni, bo ta pełnia daje dużo, a teraz następna pełnia jest panny i teraz panna wymaga
trzeszczy ten fotel strasznie. E, Panna będzie wymagać od nas drobiazgów, pedanterii takiej. I co tu ukrywać, no nie ma innego słowa. Panna jest upierdliwa i to tyle. No więc potrafi zrobić no takie nieprzyjemne sytuacje. Także w tym wypadku zawsze proponuję po prostu w pannie działać bardzo ostrożnie, bardzo roztropnie. Teraz właśnie ten lew, który jesteśmy teraz w lwie i ta pełnia jest lwia, nigdy ona nie zmuszała nas do pracy. Nigdy. Ja specjalnie w tym filmie pokazałem tam daty. Daty, przypuśćmy, sukcesów albo nie sukcesów, tylko to był czas, kiedy słońce było w tym miejscu. I tam oczywiście ja nie robiłem tak dokładnie, ale mniej więcej, jeżeli macie te daty, możecie je sobie spisać i czy mieliście wtedy sukces, czy był jakiś ten. Ja specjalnie nie tłumaczyłem tego, bo chcę to wytłumaczyć na filmie, który jutro zrobię, bo dzisiaj już zostawiłem sobie wolny czas, ale jutro będę robił ten film, który będzie tłumaczył, na czym to polega, ale na Polsce. I te lata dla Polski, jakie były, jak one wyglądają, bo są właśnie pełnie, są nowia, są Saturny, są Urany, są Neptuny, są i można zbijać te planety, tak? Czy łączyć je, na przykład w tych samych miejscach Mars i Jowisz, w tych samych, tak zwane sukcesy. I można robić to w różny sposób. Jeszcze są konfiguracje różne, tak latawiec, czy mistyczny prostokąt. Jest tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo. I trzeba się czegoś trzymać. Ja akurat tutaj złapałem ci, co oglądali, to zauważyli tą dziwną taką sytuację z tych dwóch trójkątów, tak, z którego korzystają nasi, no powiedzmy, że starsi bracia. No więc dlaczego nie skorzystać z tego, jeżeli to jest? Jeżeli taka konfiguracja się buduje i taka konfiguracja się buduje zarówno z punktu widzenia Księżyca, jak i Słońca. To jest najważniejsze. I najważniejsze właśnie z tych planet uruchamiają one odpowiednie planety. I uruchamia mimo że ona jest negatywną, bardzo negatywną. Kto lubi pracować? No, kto lubi podejmować jakikolwiek wysiłek? Najlepiej położyć się na tapczanie albo na tapczanie siedział leń, nic nie robił cały dzień. I to jest najbardziej realne. Nic nie robienie. I teraz, jeżeli nic nie robimy, no to właśnie ta pełnia zmusza nas do pracowania, czy chcemy, czy nie chcemy, do pójścia jak najbardziej głębiej właśnie w ten sukces. I ten sukces, czy otrzymamy? Za chwilę będzie panna. Panna nie jest od sukcesów. Od sukcesów są dopiero żniwa, które są w wadze. A właściwie koniec panny już pokazuje, jakie są efekty. I później po pannie, po wadze mamy skorpiona, więc już możemy wyliczyć, ile tego jest. A waga także otwiera przed nami nowy rok, więc już możemy planować, jak zbudować, bo nowy rok według astrologii, według numerologii jest w wadze. Mimo że jest ten astrologiczny na 21 marzec, to jest zupełnie co innego. My, tak jak Majowie mieli kalendarze, ale te kalendarze były 3 czy 4 nawet, i tak mieli Sumerowie, tak powinniśmy my też mieć, bo ten kalendarz, który my teraz mamy, on jest idiotyczny. To jest idiotyzm. To jest zupełnie nie nadający się do czegokolwiek. Dlatego też ci starsi bracia mają, nie pamiętam, 5000 ileś lat, a my mamy 2000 coś od narodzenia, ale w dodatku te miesiące są tak ustawione. Przecież miesiąc powinien być ten miesiąc
taki jak jest. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj jest sobota, to ta sobota powinna być ciągle w sobotę, a tutaj nie jest tak, dlatego że właśnie przez zrobienie takiego numeru i ten numer się kręci w ten sposób, że nam po prostu my idiociejemy w ten sposób, głupiejemy. Ja pamiętam, kiedy ja spotkałem się z moim przyjacielem, który jest wykładowcą i on mówi, wiesz co, Ryszard, ty zacznij od zegara. Ja przyszedłem do domu i mówię, Boże, co on chce ode mnie? Zegarmistrza? Od jakiego zegara? Ma rację. Zegar jest najważniejszy, czyli czas. Od czasu. Czas zniszczono. I o tym mówi także, uciekło mi, już, ojej, aha, już słyszymy, dobrze, dobrze. Doroto, dziękuję bardzo. Także w tym wypadku właśnie to, co mówi Franz Zaleski. O, Franz Zaleski właśnie mówi o tych rzeczach. Ja zresztą mam nadzieję, że z Francem Zaleskim spotkamy się, bo wybieram się w ogóle do Krakowa. Wybieram się na taki dłuższy weekend, to znaczy nie wiem jeszcze na ile i nie wiem kiedy, dlatego że muszę dopilnować jedno. Tam, bo tam jest budowane też studio i to dosyć potężne. Także te osoby, które są z Krakowa, to będziemy mogli się spotkać nawet. Zobaczymy, jak to będzie. W Warszawie już jest studia, ale studia są 2 w Warszawie i w Łodzi buduje się następne studio. Zobaczymy, czy ono zostanie zrealizowane. Będziemy rozmawiać dokładnie gdzieś tak około 9 września. Wiecie, z czym to się kojarzy, ale tak się złożyło, że będziemy 9 września rozmawiać. Bardzo poważnie rozmawiać, czy będziemy to robić. Te studia, dlaczego, o co mnie chodzi z tymi studiami? Nie będę ja w tych studiach, to nieprawda, to będą ci moi znajomi. No przypomnijmy właśnie Franz Zaleski, jeżeli się zgodzi na tą dyskusję pomiędzy astrologią a rzeczywistością. Takim dowodem dla nas, który tutaj możecie sobie zobaczyć na YouTubie, na tych filmikach, jest dokładnie Sfinks. No Sfinks i położenie Sfinksa i pójście tymi platońskimi latami. Zresztą to będziemy robić także z Tadeuszem, bo bardzo nas mnie zastanawia i wszystkich zastanawia, kiedy się zmieni ta epoka. Bo bardzo łatwo jest wyliczyć, że rok platoński jest 2000, 2200, 2300, 2600 lat. Tak się określa. W rzeczywistości nie wiadomo ile i dlaczego. Dlatego, że też są tak zwane domy, czyli mimo to, że są znaki, to jeszcze są domy. I w zależności jak jest położenie, kiedy to się zacznie i jeszcze jedna rzecz, że są progresje. Progresje też biorą w tym udział. I jeżeli bierzemy ten cały system i teraz ruszamy z tym systemem, to musi się wszystko zazębiać. To nie jest tak, że nie ma zazębienia. Epoka ryb, przyszedł Chrystus, chodził po wodzie, zebrał rybaków. Pierwsi chrześcijanie nie rysowali krzyż, tylko rysowali rybę. I ta ryba do tej pory istnieje, czasami na samochodach, nie samochodach. I jest to jawne. Teraz co narysujemy? Sztuczną inteligencję? Co narysujemy? Bo to jest wymuszone, to jest przez człowieka wymuszone. Czy to, co się robi, na przykład te zapędy, które są przerażające, te apokaliptyczne, te, które mogą wybuchnąć lada moment? Które rzeczy? Które punkty są najważniejsze? I właśnie z Tadeuszem chcemy opracować to, dlatego też książka do mnie doszła i to jest naukowa książka, to nie jest tak, że to jest to.
I to zostało wydane przez Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stworzył tą książkę profesor. Ja pokazywałem na poprzednim tym takim tym tutaj wykładziku i właśnie już właściwie mam komplet. Jeszcze brak mi jeszcze jednej książki, ale nie wiem, czy ona będzie potrzebna. Muszę ją doczytać, zobaczyć, jak jest i dopiero wtedy sprawdzać, bo to są naukowcy. Jeżeli nie oprzemy się na naukowcach, to właściwie no co, skąd ja mam brać te dane? Te dane trzeba brać, no mogę prześledzić Pismo Święte, ale wybaczcie, nie mam zamiaru. Jeżeli ktoś to zrobił, to zrobię na podstawie jego, zobaczymy jak to wygląda. Zrobimy to z Tadeuszem, pociągniemy jeszcze inne sprawy, ja się znam na planetach. Nie ma problemu dla mnie bieganie po planetach i patrzenie oczywiście w komputerze, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. I to nie jest problem w każdej dziedzinie. Dla mnie to jest obojętne, czy ja pracuję w fizyce, czy w matematyce, czy w biologii, czy w czymkolwiek. Mnie to jest obojętne. Ja muszę tylko wiedzieć, o czym my rozmawiamy, gdzie jesteśmy. I teraz, jeżeli mamy tą koniunkcję, no to wiem, że to jest początek. Jeżeli mamy tą opozycję, to wiem, że to jest to wyjaśnienie, które jest tą pełnią. Potem mamy zamknięcie znowuż w koniunkcji. A i w międzyczasie są kwadratury, w międzyczasie są trygony. I to wszystko można złapać i wyselekcjonować. Tak się selekcjonuje w ziołach, tak się selekcjonuje w zwierzętach. Tak zresztą jak tutaj jedna z youtuberek fantastycznie opracowała tutaj właściwie Kaukaza. Fantastycznie opracowała. Dlatego, że tak po pierwsze Kaukaz, jeżeli patrzymy, jest z Tybetu. Tybet no, jest zamknięty. Zresztą te wszystkie państwa są zamknięte. Bardzo rakowaty, czyli rak robi taki, zresztą Chiny też są rakiem. I ona dołożyła do tego wodnika, dlatego że to jest pies niezależny. Zupełnie niezależny. Tak, bo każdy pies, który pochodzi z tego archetypu takiego psiego, czyli jest tym starą rasą, taką udomowioną, ale ileś tam set lat temu albo tysięcy lat temu. Tak, przypuśćmy Dalmatyńczyk, tylko Dalmatyńczyk tutaj żyje w Europie, jego modyfikowano na pewno. Chociaż on jest identyczny jak w Egipcie. I jak wyciągamy mumię, to Dalmatyńczyki tam są. Tylko czy one są identyczne? Nie wiem tego. Ale jeszcze inne harty są. Jest też ten hart taki z tymi dużymi uszami, to nawet nie jest hart, tylko to się nazywa pies faraona, czy jakoś takie. Jest taki w związku kynologicznym. Kiedyś, znaczy jak go spotkam kiedyś, to wam opowiem o tym psie, bo dużo, znaczy i on był kiedyś w hartach. W tej chwili już go wyrzucono z hartów, nie wiem dlaczego. Ale tak jest. Tak jest, że raz jest tu, raz jest tu, raz jest tu, w zależności od pogody. Tak z Plutonem zresztą, Pluton też. Jak było w Czechach spotkanie, to go wyrzucili, potem go przywrócili, tego biednego Plutona, a Pluton swoje robi. Tak i zrobił wtedy kryzys, jak go odkryto i zrobił kryzys, jak go wyrzucono. No i teraz go przywrócono, żeby tylko kryzysu nie było. To jest takie głupie gadanie. Jak czeszy, to ten mój fotel. O, ale ty trzeszczysz, okropnie trzeszczysz. I to tak wygląda. Więc w astrologii jest taka sytuacja, że nie ma dziedziny, której astrolog nie zastrologizuje, tylko musi mieć partnera, żeby ten partner wytłumaczył, na czym to polega. A ja już sobie znajdę, jak to jest i dlaczego tak jest. I bardzo często tak jest, że mnóstwo osób, znaczy moich kolegów, jeżeli mają jakieś kryzysy takie firmowe, zgłaszają się do mnie, no i wtedy robimy.
ten pranie mózgu, jak to się mówi, a właściwie pranie ekonomiczne, bo ekonomia świetnie współpracuje zresztą moja koleżanka, znaczy nie koleżanka, tylko moja uczennica, bardzo ekonomicznie podchodzi, no jest ekonomistką, także ona widzi to w astrologii dokładnie i widzi, kiedy kryzys, kiedy trzeba inwestować, kiedy nie trzeba inwestować. I to jest świetna dla ekonomistów, bo ekonomiści, zresztą jest taka książka, nawet wam pokażę, tylko muszę się obrócić, no przykro. Gdzie ja mam? To jest mnóstwo książek, tylko zaraz ją sobie zlokalizujemy. O, jest. Szukam ją na tej półce, a jest na tej, bo to jest półka książek naukowych. Te książki są takie półnaukowe, czyli tutaj są książki, które są naukowe, ale robione przez astrologów. Tutaj są uniwersyteckie. Słuchajcie, naprawdę uniwersytety wydają. To jest ta książka. To jest o czystej ekonomii, no w sumie. Gra na giełdzie. No dzisiaj gra na giełdzie szalenie modna. Nie wiem, dlaczego nie wydał kolega Suchomski. My się znamy, troszeczkę znamy się. Poznaliśmy się na tym spotkaniu, tym astrologicznym. Zresztą no troszeczkę mu uratowałem jakby reputację, dlatego że źle podszedł do tego profesor Leszek Weras. Źle, bo jedna rzecz, że jest racja w tym i nie jest racja w tym. Aby było to prawdziwe, to powinien się człowiek nie wtrącać w to. Mimo że ludzie mogą, ale nie człowiek, nie ręcznie sterować finansami. Jeżeli jest ręcznie finansami, to można wrócić do góry nogami. No i to jest taka prawda, taka jest rzeczywistość tego podejścia do giełdy. Wiesz co, nie ma dużych i małych aspektów. Ja nie wiem, gdzie słuchałaś tych o małych i dużych aspektach. Wiesz, bo dla mnie osobiście te aspekty nic nie mówią. Dlatego, że czy są duże, czy są małe, bo to, co jak oglądałaś to moje ostatnie i pokazałem jeszcze 2 trygony, tak? Trygony są lejcikiem. I masz jeden trygon, który idzie od Księżyca, drugi idzie od Słońca. I zobacz, co się dzieje. Buduje się taka konfiguracja, która jest na sztandarze, na fladze pewnego państwa i oni korzystają z tego. To jest, inaczej mówiąc, ja nie chcę tutaj mówić, bo potem wiesz, oni te algorytmy wyszukują tutaj tych numerów tak zwanych i potem są kłopoty przez to. Ale jest to pewien rodzaj stempla. Jeżeli zastosujesz i teraz tutaj masz trygon, a zastosujesz sekstyl, czyli co drugi dom, co drugi znak i wyeliminujesz pewne zasady, no cóż, popatrz, masz barana i następny znak bliźnięta. Po bliźniętach
Omijasz pewien znak i co masz? Lwa. I w ten sposób buduje się sukces. A teraz, jeżeli masz małe czy duże aspekty, wiesz, ja wiele słyszałem o tym, najbardziej jest taka, te książki są wszystkie, właściwie o aspektach. Gdzie byś nie otworzyła są aspekty. Tylko co mi to daje? Co daje mi aspekt w astrologii? Jaki? Najważniejsze dla mnie jest kwadratura, bo na kwadraturę zawsze mogę coś z nią zrobić. Z trygonem nigdy nic nie zrobisz. Nigdy. I jeżeli ktoś mówi, że trygony są dobre, to się bardzo myli, bo trygony są fatalne. Dlaczego? Dlatego, że one są i nic nie możemy zrobić. Przy kwadraturze możemy cokolwiek zrobić. Ale jeżeli masz trygon i możesz przerobić go w sekstyl i w następny trygon i masz tą możliwość, no to tą możliwość możesz korzystać. To weź sobie, zrób jeden układ i drugi układ. Sobie narysuj jeden układ od barana, a drugi sobie zrób od byka. I zobaczysz, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim ułożeniem. Jedno się nazywa tak, a drugie tak. I wszystkie należą do tego najstarszego narodu, naszych braci, tych starszych. Obie konfiguracje. I te konfiguracje można z nich korzystać. I tak budujesz dziecko, tak budujesz swój dom, tak budujesz swój interes. Proste. No 9, jeżeli ty patrzysz na numerologię, no to jest najgorszy okres. To jest właśnie najbardziej, bo to jest, jeżeli patrzymy na numerologię. Ale jeżeli patrzymy się z punktu widzenia, że wchodzimy, budujemy cokolwiek, tylko ja nie wiem, z jakiego punktu ty patrzyłaś, bo od 1966, czy też jeszcze jakoś inaczej. Ja nie patrzę nigdy na te rzeczy, bo jeszcze są lepsze rzeczy, są zupełnie inne. Ja uważam, że właśnie ten kraj Polska ma ogromne szanse. I zawsze tłumaczyłem, dlaczego. Ponieważ przesłuchałem Casey'ego, przesłuchałem ojca Klimuszka i nie tylko. I mnóstwo jasnowidzów, czy mnóstwo jednak mówi o tym kraju. I teraz zwróć uwagę na ostatnie doniesienia, które są wokół nas, jak się dzieje. I patrząc się, dlatego też tego Mickiewicza chcę przeczytać i chcę skonfrontować właśnie z tą książką, którą przed chwilą pokazywałem, tą pierwszą książkę oczywiście i chcę skonfrontować jeszcze z wieloma innymi rzeczami, które są dosyć ważne. To chyba nie dyrekcja, a progresja. Chyba o progresjach profesor Leszek Werek mówił, bo ja wiem, o czym mówisz, ale ty tutaj o progresjach. Że progresywne słońce najbardziej działa na świadomość społeczną i ogólnie, a nie dyrekcja. No nie wiem, czy go na śniadaniowej telewizji, wiesz, jakoś nie pamiętam, żeby Leszek był śniadaniowej, coś. To mogło być wiele lat temu, ale wątpię, żeby była śniadaniowa wtedy telewizja. Śniadaniowa telewizja jest od niedawna.
to raczej Miłka i tam te dziewczyny mogły być w śniadaniowej, a wcześniej to absolutnie nie. Leszek, to co wiemy, był w Poznaniu, tak, był nawet u ojca Rydzyka, miał program radiowy, co prawda jeszcze wtedy było radio. Potem jeszcze to, co się orientuje, był u pani Dziedzicowej, a tutaj może w jakimś takim dzienniku, ale a to, że był no mógł być, ale to chyba jakiś albo z Poznania, bo nie kojarzę z Warszawy, bo w Łodzi był kilka razy, w dzienniku łódzkim i jeszcze nie wiem, czy miał program. To właśnie było dziwne, że ja dostałem program, ale nie jakoś, może nie pasowało, bo w Radiu Parada to był, ale jakoś tak nie kojarzę, a ja tak szczerze mówiąc, no już sporo lat jestem tutaj razem, no, znaczy te osoby, które pamiętają mnie z targów warszawskich czy łódzkich, bo na inne targi nie jeździłem, dlatego że tam byli inni asystenci. Ale Leszek, to co wiem, to profesor Weres nie za bardzo kochał inne targi. Najbardziej nie lubił te we Wrocławiu, ich bardzo nie lubił. Uwielbiał te w Gdańsku, ale ja do Gdańska no mogłem jeździć, ale to było w takim okresie zawsze, że akurat musiałem być gdzie indziej, bo no, musiałem pilnować swojej, znaczy, dlatego, że tak, ja mieszkałem, no teraz nie mieszkam właśnie, mieszkam tylko w mieście Łodzi, ale wtedy mieszkałem w Warszawie i w Łodzi, równocześnie. I tu, i tu. I dla mnie to było bez różnicy, czy ja byłem w Warszawie, czy byłem w Łodzi. Czy w Łodzi, czy w Warszawie, to miałem swoje miejsce, miałem swoje mieszkanie, miałem swoje klucze, swoje meble i swoje, jak to się mówi, swój tapczan. I tak się stało, że no, musiałem zrezygnować z Warszawy. Znaczy nie zrezygnowałem, tylko już dawno żeśmy no, po prostu zmaterializowali mieszkanie, do którego byłem współautorem tego mieszkania, no, znaczy spadkowym współautorem, no tak to by można było nazwać, a teraz znowuż prawdopodobnie coś będziemy robić. Bo wiem o tym, znaczy dlaczego? Dlatego, że tak, profesorowi Leszkowi najbardziej zależało na gazecie, na Nieznanym Świecie i tam u pana Rimuszko chyba tak się nazywał. Zresztą to bardzo dziwna postać. Bardzo zależało na tych ostatnich punktach, tych ostatnich stronach. Teraz to wyjątkowo przejął. To jest nieładne właśnie. Mnie się to bardzo nie podoba, że ktoś przejmuje po kimś, że coś robi i właściwie robi to samo. Nie jest to ładne, to nie jest taka kontynuacja, to powinno się budować od siebie, a nie robić jakby podszywać się. Dlatego też jak przejrzycie tutaj blog, ja od niedawna rozpocząłem rozmowę właśnie, że astrologię uczyłem się u profesora Leszka Weresa. Przez wiele lat w ogóle nie mówiłem. Nawet mimo to, że byłem w studio, nie mówiłem, jak się mnie pytano, przemilczałem ten moment. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze też tutaj było takie pytanie, było kogoś, spod jakiego znaku jestem. I to mniej więcej się łączy. Jeżeli jesteście spod rytu kogoś, to macie naleciałości kogoś. To jest prawda, że ma ogromny wpływ nauczyciel, wykładowca, który was uczy, że jesteście spod jego piór. Czy dobrze, czy też źle. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo w zależności kto uczy. Jeżeli ja uczę, to ci uczniowie przesiąkają moimi pomysłami, moimi gestami, moimi pomysłami. Profesor Leszek Weres bardzo przykładał właściwie
całą swoją historię do Homo zodiacus. Homo zodiacus jest bardzo potężną wiedzą i faktycznie Homo zodiacus jest niezaprzeczalnie jedną z najwybitniejszych książek w całej astrologii światowej. To trzeba przyznać. Jest kilka książek, które są równe, ale my Polacy wydaliśmy kilka książek, które są genialne, po prostu genialne i nie mamy się czego wstydzić. I długo nie będziemy się wstydzić, dlatego że te książki są bez względu na to, czy one są takie, czy są takie, one zawsze będą funkcjonować w astrologii, ponieważ są zjawiskowe. To jest Astrologia na każdy dzień Jana Skarży-Dzierżbickiego. Bardzo stare wydanie, jest genialne. Nie ma genialniejszego wydania w takiej astrologii, której pokazuje się Słońce. To jest astrologia na każdy dzień i każdego dnia jest pokazane Słońce. Ja pokazałem to swoim uczniom. Moi uczniowie byli z początku niezadowoleni, ale w tej chwili każdy z nich ma i każdy tą książkę, jeżeli interpretuje, to najpierw się uczy właśnie z tej książki, bo tam jest wszystko na temat tego człowieka, który się urodził tego dnia. I to jest dziwne, że mimo to, że są progresje, mimo że są dyrekcje, mimo że są jeszcze jakieś inne, to działa, funkcjonuje. Homo zodiacus jest procesem jakby, można by powiedzieć, marszu naszego. I my przechodzimy ze znaku do znaku i budujemy siebie. I Homo zodiacus można czytać co rok i za każdym razem coś nowego się odkryje. Większość naszych kolegów czyta mniej więcej co 3-4 lata Homo zodiacus. Ja czytam co 5 lat. Ja dokładnie 3 lata temu skończyłem, więc jeszcze mam ileś lat. Ile razy przeczytałem? No, musiałem przeczytać około 3 razy już. I nie to, że zauważam, że coś nowego, tylko zauważam, że zupełnie inaczej zaczynam myśleć. Już po pierwsze, nabieram swojego wieku, nie są dla mnie ważne te sprawy, a są inne ważne. I w Homo zodiacus tak jest. Zresztą zawsze, jeżeli mówimy o czymś i mówimy w tym czasie, tak jak zauważycie u profesora Leszka Weresa, że jest Słońce, w jakim znaku, w jakiej dładzie. Jeżeli mówimy o tym, dzisiaj jesteśmy już po pełni, wyjaśniam, czyli to Słońce, które pamiętacie w jakim znaku było, i dłada, czyli tutaj mamy Strzelca, po drugiej stronie mamy Bliźnięta i to się lekko przesuwa. I teraz patrzymy i teraz musimy wyjaśnić sobie jak. I dlatego nie wolno w tej chwili powiedzieć o tym, bo gdybym była zupełnie inna rzecz i mówię o lwie, o Słońcu, ja nie mówię o niczym więcej. Ja cały czas jestem w temacie lwa. Absolutnie nie wychodzę poza temat lwa. Jeżeli tak robicie, wygrywacie życie. Jeżeli nie robicie w ten sposób, to już wasza sprawa. Dlaczego błądzicie? Dlaczego nie chcecie przejść normalnie? I to uczy Homo zodiacus i o tym właśnie napisał też Jan Skarża-Dzierżbicki. Jan Skarża-Dzierżbicki napisał o Słońcu. Homo zodiacus w gruncie rzeczy jest o archetypie znaku, jak się zachowywać w danym znaku, ale cały czas jesteśmy jednym tym Słońcem i cały czas jesteśmy w tym ruchu planetarnym. I ten ruch planetarny ciągle jest, dlatego też można przewidzieć, zobaczyć, co będzie. Wiesz co, Dorotko, coś ci powiem. Najważniejsze jest Homo zodiacus. Jeżeli zaczniesz jakieś inne książki, czy ja widzę, jak inni astrolodzy uczą. Był człowiek, który
znaczy inaczej, moja uczennica nawiązała kontakt, tylko teraz jak on miał na Andrzej, z Andrzejem Cedzyńskim. Andrzej Cedzyński nie żyje już. Zmarł na zajęciach w stowarzyszeniu właśnie. On miał, ja nie byłem nawet na tych zajęciach, dlatego że ja miałem wcześniej zajęcia w Warszawie, w stowarzyszeniu, a on miał chyba tydzień albo miesiąc później i wysłałem tam swoją uczennicę na te zajęcia i jego odszedł na tych zajęciach, udar albo coś, to było to najbardziej gorący dzień w Warszawie. To było tak mniej więcej o tej porze, czy nawet, czy o tej chyba tak. No możecie zobaczyć, Andrzej Cedzyński. Ja podszedłem do niego. Ja zobaczymy, kto to. Za jakieś 15 minut. Halo? I podszedłem do niego na tym potężnym spotkaniu takim i przedstawiłem się, że Ryszard Borowiecki. Dlaczego? Przez właśnie Jadwigę, która Jadwiga właśnie nawiązała z Andrzejem kontakt. I on do mnie powiedział taką bardzo dziwne, nie dziwne zdanie. Mówi, wiesz co, chyba najlepiej nauczyłeś, mówi Jadwigę, bo ona zupełnie inaczej, ja byłem zaskoczony, że ona tak dużo wie. A ja uczyłem i tak jak uczyłem Jadwigę. Jadwiga była bardzo analityczna, to była dziewczyna, z którą mam kontakt, ale odeszła jakby w cień. I to jest bardzo nieprzyjemne. Ona zajmowała się przede wszystkim, odczytywała z pisma człowieka, czyli grafologią, ale taką bardzo dziwną grafologią. I miała naprawdę bardzo potężną intuicję. Bardzo żałuję, że ona odeszła, bo bardzo by się przydała z tą swoją wiedzą taką astrografologiczną, dlatego i bardzo długo żeśmy siedzieli z Jadwigą nocami, jakimiś sytuacjami, obawialiśmy jakieś sytuacje, że ona przeżyła kilka takich bardzo ciężkich traum miała i te traumy miała też, była na szkole wtedy we Władysławowie chyba i tam byli, nie pamiętam, któryś z tych rosyjskich wykładowców był z tej szkoły rosyjskiej, ona tam pojechała i po prostu dostała pytania ode mnie, znaczy, no tak, ode mnie, ale jednocześnie ja powiedziałem jej, żeby uważała, bo takie było działanie. Jest takie działanie, jakby wam to wytłumaczyć. Oni podejmują, że są astrologami. Tylko że jedna rzecz, że jeżeli patrzycie w aurę i nauczycie się aury, to nad wami jest taki punkt świetlny. Jeżeli znacie możliwość wejścia w akaszę, wtedy czytacie dokładnie, szczytujecie tutaj. Jeżeli umiecie takie coś zrobić, ta astrologia właściwie jest taka malutka przy was. Przy tym. Bo czytacie z akaszy i wtedy podszywacie się pod astrologię. Ja miałem kiedyś przyjemność spotkania takiego rosyjskiego człowieczka. Akurat ktoś mnie nauczył też z tej szkoły właśnie rosyjskiej, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby nie mogli przeczytać twojej akaszy. Czy ja to umiem? Nie wiem, czy umiem, czy nie umiem. To nie jest prawda, że ja to umiem, ale potrafię po prostu zaburzać. Po prostu nie myśli się, a myśli się zupełnie o czymś innym i tak zwanym monotonnym, czyli dokładnie odmawiając mantrę. W tym momencie, jak ta osoba rozmawia, to rozmawiacie o mantrze z sobą.
i ona widzi mantrę i głupieje. No i ja Jadwidze jeszcze wtedy nie powiedziałem tego, ale on Jadwidze powiedział, ile ona miała dzieci. I faktycznie wymienił łącznie z dziećmi, które były poddane aborcji. Wymienił ilość dzieci dokładnie. Ona miała 2 aborcje i wymieniła 4 dzieci. I ona sobie nie mogła dać rady z tym i dzwoniła do mnie, czy to jest możliwe. Ja mówię, Jadwiga, w tym momencie weź załóż czerwony szalik, czy coś, czy tak jak na maturę się zakłada, tam czerwone jakieś rzeczy i może to ustąpi. Kiedy ona faktycznie założyła jakąś apaszkę czerwoną, czy coś takiego, zaczął ten uciekać. Teraz każda szkoła KGB ćwiczyła właśnie to. Każdy oficer wyższego stopnia musiał przejść przez tą szkołę. Mało tego, oni się świetnie znają i ja się wcale nie dziwię, że niektórzy astrolodzy, którzy znają dokładnie te chwyty, którzy mają, uważają że oni uczą to, co macie tutaj. Ja nie mówię o hrabie Wrońskim, chociaż hrabia Wroński też jest bardzo przelicytowany i jak zobaczycie, przeczytacie tę książkę, zobaczycie, że tam są błędy, a najbardziej możecie przeczytać sobie, mimo to, że to są te same źródła u pani Konarzewskiej i u hrabiego Wrońskiego, bo jest to ta astrologia tutejsza. Gdyby oni sięgnęli do astrologii Wrońskiej, gdyby nie sięgnął do berlińskiej astrologii i stąd ściągnął, to nie jest ta, którą ściągał Pręgiel i dlatego nasi astrolodzy, polscy astrolodzy, tak, Leszek Weres, czy Leon Zawadzki, czy jeszcze kilku jest takich, których nie znacie, no między innymi Walter, który jest nauczycielem Prokopiuka i profesora Leszka Weresa i jeszcze kilku znamienitych astrologów. Jeszcze taka pani jest, która też była uczestnikiem tego kursu właśnie, który prowadzi profesor Walter i wtedy ta astrologia ma prawo życia, bytu, dlatego, że jest najlepszą astrologią. Walter, zresztą co tu ukrywać, to był nadworny astrolog pana Cyrankiewicza. Też on się śmiano wśród astrologów i wśród ezoteryków, tych ludzi, którzy wiedzieli, o co chodzi, że dlatego Cyrankiewiczowi nie spadł ani jeden włos z głowy. No, a dlaczego? Bo był łysy. No ale dzięki tej astrologii przeżył w ogóle i dzięki temu wszystkiemu, bo razem oboje byli w Oświęcimiu, razem byli oboje w obozie koncentracyjnym. I tutaj trzeba brać pod uwagę, bo bardzo często mówimy o Schumanie. Schuman jest bardzo wielkim astrologiem, ale jednak jest szamanem. I jak ktoś oglądał te filmy z Schumanem, będzie dokładnie wiedział, jak to wygląda. Słuchajcie, ja już kończę, bo jest już późno, a muszę zająć się tam jeszcze innymi rzeczami. Nie wiem, czy jutro będę, czy też nie. Zobaczymy, ale raczej spodziewajcie się, tylko nie mówię o której, jakiej godzinie. Na pewno będę starał się zrobić ten film, który będzie o tym nowiu. Obejrzyjcie ten film, tam macie daty, sprawdźcie sobie te daty, zobaczcie co w waszych rodzinach, jak było, co za lata. Mój kolega, jeden, drugi powiedział, słuchaj, to były wszystkie lata mojego sukcesu. Jeden i drugi. Jeden powiedział, ja zmieniłem wtedy pracę, drugi kolega powiedział, ja poszedłem do szkoły. I to były te lata. Oczywiście, że możecie sprawdzić nie u was tylko, ale u rodziców, u dziadków, obojętnie około, czasami macie po 20 parę lat i mówicie, ale panie Ryszardzie, ja wtedy nie żyłem. Jak to nie żyłeś? Genetycznie żyłeś. Pamiętaj o tym, zawsze żyjesz. Jeżeli masz planety, ja też sprawdzam, co moja babcia robiła wtedy, co mój dziadek robił. No, akurat jednego dziadka nie mam, bo zginął po powstaniu warszawskim, zginął wywieziony przez Pruszków, przez niemieckich nazistów, faszystów, niemieckich hitlerowców, krótko mówiąc. Zawsze to mówię, jeżeli mówię o swoim dziadku, dlatego, że niech YouTube wie o tym. Niech YouTube wie, ci ludzie, którzy są za tym, oni się
jeszcze nie wybronili. Nic nie zrobili. Za to my zrobiliśmy bardzo dużo, mimo że nas skatowano. I wiecie, o kim mówię. Dzisiaj tam jest jakaś rozruba i jakoś przyjęliśmy to. I jeszcze bardzo dużo jest tam gdzieś bardzo daleko, w Kazachstanie, i tam jeszcze jest Polaków, bardzo dużo. I w Mandżurii też bardzo dużo Polaków, którzy jeszcze nie przyjechali. Oni już są zupełnie, czasami nie pamiętają, że są Polakami. Zapomnieli o tym, ale coś w duszy gra. Ale to kiedy idzie, wam opowiem, bo też spotkałem taką Polkę kiedyś na dworcu. Ja to już kilkanaście razy opowiadam, bo to jest niesamowite dla mnie przeżycie, a dla tych, którzy nie słyszeli, może być jakieś, przynajmniej to, że wszędzie jesteśmy, że jesteśmy naprawdę wielkim narodem. Trzeba to przyznać. I właśnie chcę zobaczyć, jak wygląda, ponieważ jesteśmy lwami. Ja już zrobiłem kawałeczek tego, ale po prostu porzuciłem, bo mówię, później to zrobię. No i właśnie chyba jutro się zajmę właśnie tą pełnią dla Polski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daty już macie, bo daty się nie zmienią, daty to są ciągle te same, ale zobaczcie, jak to wygląda. Przecież to my jesteśmy i to nas dotyczą te daty. W Wikipedii sobie wpiszcie, zapytajcie się wujków, sąsiadów, co było wtedy. A lata są ciekawe, naprawdę są lata ciekawe i zawsze są ciekawe. I możecie sobie sprawdzić, przecież co za problem ściągnąć uranię. Triala zawsze możecie ściągnąć, on jest bezpłatny na parę miesięcy, a pobawicie się. Zawsze wam podpowiem, jak to zrobić, możecie dzwonić, no nie o każdej porze, tylko w tych porach takich logicznych. Słuchajcie, ja uciekam, bo już muszę i do jutrzejszego dnia jeszcze chcę popracować. Trzymajcie się. Wielkie dzięki, że jesteście w takiej grupie. Przepraszam, że tam tak, ale gdzie kupić książki? Najbardziej na Allegro. Na Allegro, na Elixie. Nie bo nie ma mowy o żadnym kupieniu innym. Pamiętaj o tym, że Homo Zodiacus czasami robi cholerne kasę, znaczy drogo kosztuje. Jak dobrze poszukasz, to ten Homo Zodiacus można tam znaleźć, gdzieś tam. Gdzieś tam można znaleźć dużo taniej, wiesz, albo jakiś używany w antykwariatach. Niektórzy się pozbywają, bo uważają, że nie. U większości, ile razy byłem u bardzo różnych osób, bardzo dziwnych osób, na bardzo wysokich stanowiskach. I słuchajcie, jak widziałem Homo Zodiacus, to aż mi było ciepło na sercu, bo dlatego, że wiedziałem, że rozmawiam z osobą świadomą. Bo jednak ten Homo Zodiacus, no nie wiem, czy widzieliście, ale bo niektóre osoby na pewno nie widziały. Homo Zodiacus tak troszeczkę wygląda kolorowo. Tak jak stoi na półce, to widać dokładnie. On jest taki. Także tutaj, widzicie, karteczki są pozaznaczone. Ja sobie tutaj pozaznaczałem. A to jest taka karteczka od Indygo. Od tego, co też tam mówiłem o tym panu Niemojewskim. Ale tak wygląda Homo Zodiacus. Ale możecie inne też znaleźć, bo tak, żeby Homo Zodiacus to jest cała literatura profesora Leszka Werysa, także tutaj jest, te wszystkie książki są. To jest chyba najcenniejsza książka, najtrudniej dostać i ona czasami osiąga astronomiczne ceny. Czy potrzebna? Możecie zdobyć gdzieś tam i warto.
Także, a Homo Zodiacu zostawcie sobie na później. Nie szukajcie tej książki, ona się znajdzie sama. I Homo Zodiacus można oczywiście, jeżeli wam się trafi za jakieś marne pieniążki, to kupcie, jeżeli tam kosztuje 30 zł czy 50, to możecie kupić. Ale Homo Zodiacus, jeżeli wam się trafi w cenie 60 zł, to nie zastanawiać się, bo to już są książki, które są tylko w obiegu. Niby Homo Zodiacus ma zostać wydany, tylko nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy się uda, dlatego że no będzie inaczej. Możliwe, że ja nie mówię, jak to będzie zrobione. Możliwe, że tak, dlatego że wiem o tym, że były próby robione. Czy warto? Raczej stwierdzam, że nie powinno się wydawać Homo Zodiacus. Homo Zodiacus będziemy mogli wydać dopiero w momencie, kiedy będzie jakiś kryzys astrologii. Na razie ten kryzys jest, trwa, ale jeszcze nie taki globalny. Jeszcze nie jest taki. Astrologię na każdy dzień Jana Skarża-Dzierżyńskiego, tylko antykwariat. Czasami, wiesz, w jakichś księgarenkach, gdzieś tam jakaś taka książka, ponieważ ta książka była wydana chyba bez przesady, ale z 50 razy w Polsce. Była przed wojną, po wojnie, bardzo różne i są naprawdę bardzo dziwne wydania. Także możecie. I jeszcze próbujcie Sieradzkiego. Jak znajdziecie gdzieś Sieradzkiego, to też kupcie sobie tą książkę, bo to też jest człowiek, którego ja bagatelizowałem, a to jest wielka postać astrologii. Tylko szczerze mówiąc, ja ją mam, ale jeszcze nie dotknąłem. Po prostu nie mam czasu na to. Ja tu mam książek, których nie dotknąłem. Nie wiem, czy w ogóle je dotknę, dlatego że je mam, bo czasami dotkniecie jakieś książki. Teraz taka książka nowa wyjdzie, zobaczymy. Mnóstwo jest tych książek astrologicznych, które wychodzą, no i co z tego, że wychodzą? Czy warto? Nie wiem, nawet tomy powstają już książek. Ja źle podchodzę do tych książek, dlatego że tych książek jest bardzo dużo. Faktem, że warto, jeżeli chcecie się zajmować astrologią, to musicie mieć cały komplet książek. Warto, bo po prostu dla rozrywki, nawet jak jest bardzo taka śmieszna książka, albo coś w tej książce jest. Pamiętajcie o tym, że piszą to różne osoby. Schumann był rybą i Schumann robił takie zawirowania w tej astrologii, takie magiczne. I ta astrologia jest taka magiczna u Schumana. Przepiękne są wiersze Schumana, zresztą które będę tutaj w offsetce interpretował. Ktoś tam będzie czytał te wiersze, czy deklamował. Jest świetna astrologia Leona Zawadzkiego. Nić Ariadny jest fantastyczny, 3 tomy. Czy warto mieć? Trzeba je mieć. Nie ma gadania w ogóle Leona Zawadzkiego. Trzeba mieć wszystkie tomy. Trzeba mieć wszystko. Oczywiście nie wszystko jest osiągalne. Czy innych astrologów? Niekoniecznie, ale jak wam się trafi za jakieś tam, albo ktoś wam da, to bierzcie. Nie wyrzucajcie. Trzymajcie, jeżeli chcecie. Bo czy pręgla warto? Oczywiście, że tak. Czy warto go zbierać? Nawet w najgorszym stanie warto poczytać, dlatego że to jest archaiczna astrologia, bardzo trudna astrologia, to trzeba przyznać, że to jest zupełnie inna astrologia niż my, ale za to może was ukształtować. Może was coś ukształtować i może wam otworzyć jakieś wrota do jakiejś takiej specyficznej waszej osobistej astrologii i z niej skorzystacie. Tak jak ja korzystam z Dwada Sams i uczę tych Dwada Sams. I cały czas mówię o tych Dwada Samsach, dlatego że każdy z nas, kto był uczniem profesora Leszka Weresa, właściwie te Dwada Samsy, czy zna, ale czy używa, to jest problem. Ja używam. I właśnie teraz pokazuję te Dwada Samsa. Nie wiem, jak zapatruje się na to profesor Leszek Weres, bo dawno nie byłem, ale teraz niedługo prawdopodobnie się spotkamy, zobaczymy. Zresztą będzie nagranie, nie ma gadania, ja bez kamery nie chodzę.
bo potem są jakieś takie, a to tamto, to, a w dodatku no, w tamtych czasach nie było takich możliwości, bo wszystkie targi by były sfilmowane i by było takie nagrania by były co tydzień by były robione, a tak to nie są robione i tak to głupio wygląda. Nie mówię, wiesz, to co by napisałeś tutaj, znam tego pana, nie chcę tutaj, wiesz, myśmy zawsze mówili, że jak będziemy chcieć siedzieć w jakimś pudle, to najlepiej z tym osobą będziemy ze śmiechu ryczeć. No ja nie mam, wiesz, nie to, że nie mam dobrego zdania, jest to bardzo dobry nauczyciel, on faktycznie bardzo dużo mówi i naprawdę czy uczy. Nie wiem, ja po pierwsze nie spotkałem ani jednego jego ucznia, który by rozpowszechniał astrologię. I tak podchodzę do tego, wiesz, on wiesz, w tym nieznanym świecie, czy gdzieś tam we wróżce, czy w gwiazdach są te jego opowieści, nie są złe. Nie, warto. Ale czy one do czegoś prowadzą? Według mnie nie. Według mnie nie. I wiesz, pomysły, jakie tutaj pan wprowadzał, no. Zresztą jak długo siedzisz w astrologii, długo się, przyglądasz się jemu, to no ma tą swoją, ale wiesz, wbić komuś astrologię tak, żeby on żeby sobie nie pomóc, to po co? A jakoś nie słyszę o jego uczniach, a Jana Sarta poznałem, uczniów, fantastyczni interpretatorzy. No nie mówię o Jarku Gronercie, bo Jarek Gronert podobnie uczy jak ja, troszeczkę inaczej, no ale on się wcześniej odczepił od profesora Leszka Weresa i on na wielu, znaczy nie to, że wielu rzeczy nie wie, no, napisał te kilka książek bardzo, czy dobrych, czy, no czytam, no, ta jedna to jest po prostu tylko wyraźny, no, napisał to jako on sam. Nie, no my mamy taśmy, które można zrewidować. No, te taśmy są dużo wcześniejsze niż te książki, ponieważ ja miałem prawo nagrywania, mój kolega miał prawo, w trójkę żeśmy nagrywali, to my w Łodzi i w Warszawie nagrywaliśmy, a jeszcze przecież jeszcze w innych miastach i wszystkie szkoły były nagrywane, także wiesz, są taśmy, które ma i można skonfrontować z tą wiedzą, którą tutaj astrologia od początku. Także to nie jest tak zupełnie. To jest po prostu słowo, no, czy plagiat, nie można to nazwać. To jest po prostu, no nie, starzy, my, którzy jesteśmy już bardzo długo z profesorem Leszkiem Weresem, to nie musimy się tłumaczyć, no nazwijmy to w ten sposób. Ale jest to jakiś tam, czy z tego się nauczysz? Jeżeli nie jesteś przy dobrym nauczycielu, nie nauczysz. Żebym ja nie był przy profesorze Leszku Weresie, no to absolutnie nie. Absolutnie nie. Widzisz, tutaj na przykład na YouTubie masz tylko moich klientów, nie masz moich uczniów. Bo ja po prostu zabroniłem uczniom moim pisać, wiesz, na dole. Nie zabroniłem, tylko powiedziałem, brońcie Panie Boże, żebyście wchodzili na ten YouTube i tam pisali cokolwiek. Absolutnie nie. Nie róbcie mi tego, bo napiszecie coś, będziemy konfrontować, a potem ja nie będę wiedział kogo, bo zmieni się nick albo coś tam. Absolutnie nie. Teraz wracając, dlaczego nie rozmawiamy, nie skończyłem tej myśli, dlaczego nie podajemy, jaki znak jesteśmy. Dlatego, że po prostu jesteśmy przypisywani temu znakowi. Jeżeli jesteśmy przypisywani temu znakowi, to automatycznie, a to jest lew, a nie, tam słuchają się pyszni, a ten to jest baran. Ojejku, co ty, to on tylko do wojny namawia. On jest tylko, wiesz, taki i taki, a ten to jest, a daj spokój z tą wagą, a ten to jest taki. I to siedziałem z astrologiem, wybitnym astrologiem. I on tak, wiesz,
Co wszedł? No co on może powiedzieć? No przecież to panna będzie szczegółami walił. Daj spokój, chodź wypijemy piwko. I hopsa, poszliśmy na piwko. Potem, słuchaj, a teraz, nie no co ty pójdziesz na tą, na tego strzelca? O czym on będzie opowiadał? O rajskich lotach, czy o czym? Czy naukowcem on nie jest? No to co on tam może zrobić? Będzie mówił o trynkach? Nie, daj spokój, tam będzie wesoło. Jak chcesz, to poczekamy, zobaczymy. I faktycznie zaczął na wesoło ten strzelec, no i było na wesoło. Zaczął o podróżach galopujących opowiadać. No więc faktycznie miał rację mój kolega, starszy astrolog, dużo starszy ode mnie, dużo wiedzą też. No i tak, wiesz, i tak ja mówię, a ty draniu, to ty jesteś niezły. Jak ty tak tylko spojrzysz i tak dowalisz z każdego znaku, no to faktycznie którą książkę przeczytać? Żadną. A tutaj trzeba przeczytać tą. I dlatego, wiesz, jakoś uciekam od tego, żeby pokazać, bo żeby mnie nie przyłożył jakiejś łatki. Żeby nie zrobił mi jakiejś, wiesz, jak na bochenku ta karteczka, z której to piekarni. Już nie wiem, czy pamiętasz, w dawnych czasach były takie maleńkie karteczki na bochenek na ślinę nalepiane. Żartuję, ale tak było. I to jest jedna z rzeczy, której, wiesz, po prostu uciekam od tego. Słuchajcie, kończę zabawę, przeczytam to, a jak zdążę, bo prawdopodobnie nie przeczytam, bo to zginie. Ja te wasze wypisy, a ja teraz kończę i uciekam po prostu do dalszej pracy. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do jutra. Dobranoc. Z Bogiem.